Proszę bardzo. Ja mam tylko dwa pytania. Proszę pana, co pan sądzi na temat antypolonizmu w Polsce? Przykładem jest Hartman. Czy to nie jest słabością właśnie polskiego rządu? I drugie pytanie, proszę pana. To może ja najpierw odpowiem na to, bo zapomnę, o co mnie pan pytał. Proszę pana, pan Hartman jest tylko fragmentem większej całości. Dlatego, że antypolonizm w Polsce wynika z dwóch rzeczy. Z tego, że w roku 2000 ówczesny kanclerz niemiecki Gerhard Schröder oświadczył, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. To stwarzało zupełnie nową sytuację dla żydowskiej organizacji przemysłu Holokaustu i dla Izraela. Bo jeżeli już nie można niczego uzyskać od Niemiec, no to żeby można było eksploatować materialnie Holokaust, a to jest celem żydowskiej polityki historycznej z kolei, to żydowska polityka historyczna musi być skoordynowana z historyczną polityką niemiecką. Historyczna polityka niemiecka zmierza, to jest bardzo delikatna operacja, zmierza do stopniowego zdejmowania z Niemiec odpowiedzialności za II wojnę. Już bardzo duży sukces Niemcy odnieśli, już to nie Niemcy są odpowiedzialni, tylko naziści. Naziści, wymarłe plemię, właściwie nie wiadomo do kogo, już nie ma nazistów żadnych, chyba że w Polsce są. No tak. No, a żydowska polityka historyczna, zresztą bardzo takiego majstersztyku dokonał jego świątobliwość Benedykt XVI podczas przemówienia w Brzezińce. Benedykt XVI powiedział, że Niemcy były pierwszą ofiarą, były pierwszym krajem okupowanym przez nazistów. No majstersztyk. Niemcy ze sprawców jednym susem przeskoczyły do pierwszego szeregu ofiar. No to majstersztyk. Majster, naprawdę bardzo zręczne. Żydowska polityka historyczna jest nakierowana na to, żeby w miarę zdejmowania z Niemiec odpowiedzialności przerzucać ją na winowajcę zastępczego, na którego została wytypowana Polska. No i stąd tam tego oskarżenia, tam to nawet nie ma chyba w tym nic osobistego. Znaczy być może, że są ludzie, którzy Polaków nienawidzą, ale myślę, że generalnie to nie ma w tym nic osobistego, żadnego takiego emocjonalnego nastawienia, tylko po prostu jest do zrobienia interes, który ma taką specyfikę, że trzeba narodowi polskiemu przyprawić odrażający wizerunek narodu morderców. I to jest jeden z celów polityki historycznej żydowskiej, a drugim celem to jest to, co pan Hartman uprawia i tam Michnikowszczyzna i tak dalej, to jest tak zwana pedagogika wstydu, która ma na celu wzbudzenie w społeczeństwie polskim poczucia winy wobec Żydów. Właściwie nie wiadomo dlaczego, ale no, żebyśmy się czuli winni. Proszę państwa, to jest bardzo perspektywiczne myślenie, bo powiedziałbym strategiczne. Dlatego, że no, jeśli uwzględnimy tę całą kampanię, która cały czas trwa w sprawie realizacji roszczeń majątkowych, no to w rezultacie, gdyby te roszczenia zostały zrealizowane, to środowisko żydowskie zdobyłoby w Polsce nie tylko dominującą pozycję ekonomiczną, ale również społeczną i polityczną. I pedagogika wstydu służy temu, żeby nie musiało się to środowisko mające status szlachty uciekać do permanentnego terroru, żeby poczucie winy utrzymywało ten naród drugiej kategorii w posłuszeństwie. Bez konieczności uciekania się do terroru, bo to zrobiłoby złe wrażenie jednak na świecie. Złe wrażenie by robiło. No i jesteśmy obiektem takiej operacji. Proszę bardzo, drugie pytanie.
Proszę pana, jesteśmy na Pomorzu Zachodnim. No jak wszyscy wiemy, no niestety, ale no, tutaj się tam mówi o społeczeństwach różnych tam multikulti. My jesteśmy w społeczeństwie multikulti od 1945 roku. Tutaj ja uważam osobiście, nigdy nie należałem do żadnej partii i nie należę, ale uważam, że żadna partia tutaj nic nie naprawi. Tutaj powinny powstać koło ruskie, miejskie, polskie, żydowskie. Kontrol, jeszcze raz kontrol. I burmistrz przewodni co 3 lata z każdego. Wtedy może jakaś by zgoda zapanowała w społeczeństwie. Proszę pana, no, nie wiem, czy to dobry jesteśmy pomysł. Jesteśmy specyficznym społeczeństwem. Ja wiem, wszyscy wiedzą. ja wiem. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ja też nie wiem. Dlatego, że wie pan, to by doprowadziło, nawet niezależnie od intencji, to by doprowadziło do bardzo intensywnego rozpalenia partykularnych uczuć narodowych. Proszę pana, teraz może tak i jest, ale one mają charakter utajony. Natomiast wtedy już nic by ich nie krępowało. I to obawiam się, że właśnie to by rozsadziło spoistość państwa. Coś takiego wypuściłby pan, otworzyłby pan puszkę Pandory w ten sposób. To jest bardzo ryzykowne. Nie mówię, że... Proszę pana, region Pomorza Zachodniego, znaczy powiem tak, że z punktu widzenia prawno-międzynarodowego ten obszar leży w granicach państwa polskiego. Ale Niemcy zostawiły sobie przynajmniej 2 instrumenty, które mogą być wykorzystane do, że tak powiem, osłabienia spoistości również terytorialnej państwa polskiego. Pierwsza rzecz to jest polityka regionalizacji, a druga rzecz to są stosunki własnościowe, bo jeśli chodzi o stosunki własnościowe, to w traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy ten traktat został opatrzony takimi adnotacjami pana ministra Skubiszewskiego i pana ministra Genschera, że ten traktat nie reguluje roszczeń majątkowych osób prywatnych. Pan minister Skubiszewski, sprawozdając ten traktat w Sejmie, okłamał posłów, że ta adnotacja oznacza, że sprawy roszczeń prywatnych są definitywnie rozstrzygnięte. Stanowisko niemieckie jest o 180 stopni odmienne. Jeżeli traktat czegoś nie dotyczy, no to nie jest rozstrzygnięte i tyle. Dlatego Erika Steinbach robi to, co robi, za aprobatą wszystkich kanclerzy niemieckich. Otóż, tu daleko nie szukając, jest taka miejscowość Swołów tutaj. Ja kiedyś byłem, to jest skansen taki, ale zamieszkały. Czy Swołowo, tak. I tam przed każdą zagrodą, to są takie typowe dla tego regionu zabudowania, przed każdą zagrodą jest tablica opatrzona logo Unii Europejskiej z taką historią tej zagrody. Kto ją zbudował, kiedy się tam stodoła spaliła, kto tę stodołę odbudował, kto dach naprawił i tak dalej. I ci właściciele są wymienieni jako właściciele. A jaki jest na końcu zapis? A obecnie ta zagroda jest w posiadaniu rodziny Ptaszyńskich. W posiadaniu, bo Ptaszyńscy nie są właścicielami, tylko użytkownikami wieczystymi. I proszę pana, w połowie lat 90. myśmy taką kampanię tutaj prowadzili, między innymi ja, na Pomorzu Zachodnim, zachęcania ludzi, żeby taką presję wywierali na wojewodów, żeby zastąpić użytkowanie wieczyste prawem własności.
Dlatego, że Niemcy figurują, mają księgi wieczyste jako właściciele, a ci nie. A ci rodzina Ptaszyńskich jest tylko posiadaczem. W posiadaniu jest. No, w każdej chwili może to przestać. No i w 1997 roku we wrześniu taka ustawa została uchwalona jeszcze przed wyborami w 1997 roku z inicjatywy nieżyjącego już posła Jerzego Eismonta. I wydawało się, że można tę pomyłkę naprawić, pomyłkę pana ministra Skubiszewskiego naprawić. Niestety okazało się, że nie. Bo ta ustawa została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez Urząd Gminy w Namysłowie, który podniósł, że Sejm może rozporządzać się w ten sposób majątkiem państwowym, ale nie samorządowym, należącym do samorządu terytorialnego. No i to był argument rzeczywiście nie do odparcia. I Trybunał Konstytucyjny tę ustawę uchylił. I zostało wszystko po staremu. Mamy zatem dwa instrumenty, którymi Niemcy się posługują dosyć sprawnie. Zmiana stosunków własnościowych. Jeśli by pan jeszcze dodał do tego to już by był naprawdę hultajski bigos. Także proszę się zastanowić nad tym, bo to wie pan, to ładnie wygląda tak na pozór, ale w tym kontekście, no więc ja nie wiem, co inni mówią, natomiast ja bym, wie pan, bardzo był ostrożny z czymś takim, bo to jest otwarcie puszki Pandory. To jest otwarcie puszki Pandory. Nie jestem, wie pan, jakimś zwolennikiem takiej przesadnego kultu unitarności państwa, ale zwłaszcza na obszarach, których tak czasami przynależność do państwa polskiego bywa kwestionowana, to trzeba tutaj mieć oczy dookoła głowy i dmuchać na zimne nawet.